Cześć, ja nazywam się Kamil Tarczyński i witam Was w pierwszym odcinku serii Just No Code, w którym opowiadamy, czym jest technologia No Code, Low Code oraz jak możecie ją wykorzystać we własnych firmach. Dzisiejszym tematem, na którym chciałbym się skupić, o którym chciałbym trochę Wam opowiedzieć, będzie temat bardzo podstawowy, czyli wytłumaczenie, czym w ogóle jest No Code i do czego możemy go wykorzystać oraz czy nadaje się on tylko i wyłącznie do tworzenia MVP. Więc zacznijmy od samego początku, czym jest no-code. Jak może niektórzy z Was kojarzą, na czym polega programowanie, to programowanie polega na pisaniu linijek kodu, deployowaniu tego, wrzucaniu tego na jakiś serwer, dzięki czemu ta aplikacja jest dostępna na przykład w internecie lub w telefonie lub gdziekolwiek indziej, dzięki czemu nasi użytkownicy czy nasi pracownicy, ktokolwiek będzie naszym użytkownikiem, może z tej aplikacji korzystać. I oczywiście programowanie, które pojmujemy, które jakkolwiek rozumiemy, czy mamy pojęcie jak wygląda, jest już którymś etapem ewolucji tego, jak programowanie wyglądało w historii. Oczywiście programowanie też, jak każda technologia, z czasem ewoluuje i programowanie w pierwszych latach, kiedy zaczynaliśmy pracę z komputerami, kiedy komputery zostały, powiedzmy, odkryte w dużym cudzysłowiu i kiedy człowiek zaczynał z nimi pracę, też musiał je programować, no to programowanie zaczynało się od tak zwanych kart perforowanych. Mieliśmy takie specjalne kartki, w których robiliśmy dziurki, dzięki czemu komputer wiedział, jakie instrukcje zero-jedynkowe ma przetwarzać. Następnie mieliśmy programowanie na przykład assemblerowe, czyli już takie bardziej troszkę wyższego poziomu, bardziej przetwarzające to, czym jest kod binarny, w język bardziej zrozumiały dla człowieka. Później ten assembler ewoluował w coś jeszcze wyższego, w te języki niskiego poziomu programowania. Później to wszystko ewoluowało w te wysokie języki programowania, języki wysokiego poziomu programowania. Te właśnie znane nam obecnie języki Java, JavaScript, C#, C++, etc., gdzie ten kod dla człowieka jest jeszcze bardziej zrozumiały, jeszcze bardziej czytelny, jest bardziej ludzkim językiem napisany. Bo jak wiecie, no komputer w żadnym stopniu nie rozumie tego, co my ludzie mu mówimy, w co my klikamy, co my robimy, etc. To wszystko bardziej polega na tym, że my wydajemy jakieś instrukcje komputerowi, tak? Wydajemy mu jakieś instrukcje, one są gdzieś tam przetwarzane, a na końcu są przetwarzane na te zera i jedynki. No i zmierzając do tego, no-code czy low-code jest kolejnym etapem ewolucji programowania. Dlaczego? Dlatego, że w no-codzie nie tworzymy, jak sama nazwa wskazuje, za pomocą kodu. No-code znaczy bez kodu, czy low-code, mała ilość kodu. Tutaj w dużej mierze nasze programowanie opiera się na tak zwanym programowaniu wizualnym, czyli tym, co widzimy. Mamy interfejsy, powiedzmy takie białe kartki papieru w edytorach no-codowych, na których umieszczamy elementy strony. Od tego zaczynamy. Aplikacja każda też, jak wiecie, jest podzielona na frontend, jest podzielona na backend. Frontend to jest to, co widzi użytkownik. Backend natomiast jest to, co dzieje się po stronie serwera, czyli wszystko to, co jest dla nas niewidoczne, a gdzie przeważnie dzieje się cała magia aplikacji. Przechowywanie danych, ich odpowiednie przetwarzanie, tworzenie wyników, wypluwanie tych wyników na frontend i tak dalej, i tak dalej. Więc w no-codzie interfejs użytkownika tworzymy właśnie tak zwany WYSIWYG, czyli what you see is what you get, za pomocą przesuwania elementów z listy na tą białą kartkę papieru, czyli powiedzmy mamy taką białą kartkę papieru, wyobrażamy sobie, jak nasza aplikacja ma wyglądać, że tutaj będzie miała menu, tutaj poniżej będzie miała jakiś formularz logowania na przykład, to bierzemy sobie poszczególne elementy, na przykład jakieś grupy, jakieś kształty, jakieś inputy, czyli właśnie te pola, do których zawsze wpisujecie swój adres mailowy, czy hasło, czy jakieś inne informacje. Umieszczamy tutaj przyciski i w ten sposób mamy stworzony frontend, czyli to, co widzi użytkownik. Zaletą takiego podejścia jest to, że jest to oczywiście dla nas dużo bardziej czytelne, od razu namacalnie widzimy to, co tworzymy, nie potrzebujemy sobie tego wyobrażać, nie potrzebujemy napisać setek linijek kodu, żeby ten interfejs stworzyć.
nie musimy go później debugować, znaczy debugować musimy, ale nie musimy go odpalać, nie musimy go przetwarzać, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Po prostu od razu to widzimy na poziomie edytora. Więc jest to dużo bardziej po prostu czytelne, dzięki czemu jest dużo szybsze w tworzeniu. Jak natomiast wygląda programowanie backendu w no-codzie? W no-codzie backend tworzymy w taki sposób, czy wszystko to, co ma się dziać też na frontendzie, ale mają się kryć za tym jakieś akcje po kliknięciu na przykład na jakiś przycisk, to programujemy to w taki sposób, że zaznaczamy sobie na przykład jakiś element, przycisk i mówimy aplikacji w edytorze, mamy takie specjalne miejsce, w którym mówimy OK, jeżeli ja kliknę przycisk, to chciałbym, aby coś się zadziało. Otwiera nam się edytor i mamy tam takie step by step przepływy informacji. To się nazywa workflow, przepływy pracy. I w tych przepływach pracy zaznaczamy, że w kroku pierwszym ma się zadziać to, w kroku drugim ma się zadziać to, a w kroku trzecim ma się zadziać to. No i oczywiście tutaj już od nas zależy, co się tam będzie działo. Na przykład, jeżeli wracając do tego formularza rejestracji czy logowania, pod przyciskiem umieścilibyśmy akcję, która miałaby za zadanie zalogować lub zarejestrować użytkownika. No i mamy specjalny krok w takim edytorze, w którym mówimy zarejestruj użytkownika. OK, musimy wskazać, skąd te dane mają pochodzić. Oczywiście mają pochodzić z tych inputów, które mają jakieś nazwy, które mają też przyjmują jakieś wartości, jeżeli użytkownik tam te wartości wpisze. No i z tych inputów te wartości mają być wzięte, zapisane w naszej bazie danych, a na końcu, jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie, użytkownik ma być gdzieś przekierowany. Dla tych z Was, którzy odpowiadają za tworzenie procesów w firmach czy tego typu rzeczy, to będzie to przypominało trochę notacje BPMN-owe, czyli te notacje, gdzie zapisujemy sobie step by step, co ma się dziać, dla jakiego aktora, jakie są warunki wykonania tych akcji i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzicie w no-codzie tworzymy sobie wszystko właśnie za pomocą tych elementów wizualnych, które dla człowieka są czytelne od A do Z, ponieważ są wyrażone po pierwsze ludzkim słownictwem, bo cała akcja nie wymaga, zaprogramowanie całej akcji pod przyciskiem na przykład nie wymaga poznania semantyki danego języka programowania, tylko jest when button X is clicked, czyli kiedy button X został kliknięty, to ma się zadziać rejestracja, ma się zadziać przekierowanie i ma się zadziać na przykład wyświetlenie alertu o udanej rejestracji czy logowaniu. Dzięki temu jest to po prostu dużo bardziej czytelne. I to jest no-code. Tutaj posługujemy się z tymi takimi predefiniowanymi elementami, które oferują nam producenci danej platformy. Takie powiedzmy sobie klocki Lego, z których tworzymy całą naszą aplikację. Oczywiście mamy dostępne różne klocki Lego i tak samo jak w klockach Lego, mając różnorakie klocki, możemy tworzyć różnorakie budowle. I do tego sobie zaraz przejdziemy, zaraz będziemy rozmawiali sobie właśnie o tych przekonaniach, jakie panują dookoła no-code'u oraz o tym, co za pomocą tego no-code'u możemy zbudować. Więc generalnie, czym jest w takim razie low-code? Jeżeli no-code to jest ta część programowania, w której my tworzymy sobie wszystko bez użycia kodu, tylko z tych predefiniowanych klocków, to czym jest low-code? Low-code za to wygląda trochę tak jak no-code. Mamy również te predefiniowane klocki, predefiniowane elementy, za pomocą których możemy zbudować sobie całą aplikację. No ale tutaj mamy jedno bardzo poważne ograniczenie. Jeżeli korzystamy z takiej platformy, która jest stricte no-codowa, to znaczy, że możemy korzystać tylko i wyłącznie właśnie z tych predefiniowanych klocków. To znaczy, że mamy również jakieś ograniczenia, które wynikają z możliwości danej platformy. Nie było jeszcze takiego producenta i pewnie długo jeszcze nie będzie, o ile w ogóle kiedyś taki producent platform no-codowych się pojawi, który zdefiniuje wszystkie dostępne elementy świata, niemożliwe, według mnie przynajmniej na ten moment, i zaoferuje nam je w jednej platformie, żebyśmy mogli po prostu zrobić wszystko, co nam się żywnie tam spodoba, bez użycia ani jednej linijki kodu. Dlatego jest również podejście low-codowe i polega ono na tym, że producenci zostawiają nam małą furtkę, dzięki której na frontendzie lub backendzie lub w obu miejscach możemy dodać nasz własny kod.
To znaczy, że w momencie możemy zbudować sobie 3/4 platformy, nie używając ani linki kodu, dzięki czemu tworzenie tej aplikacji, tej automatyzacji czy czegokolwiek będzie po prostu dużo szybsze, efektywniejsze, bardziej zrozumiałe dla ludzi, to jeżeli wiemy, że platforma ma jakieś ograniczenia i czegoś nie oferuje natywnie, to mamy tą właśnie małą furtkę, dzięki której będziemy w stanie zbudować czy dorobić sobie tą funkcjonalność, której nam brakuje i zintegrować ją z tą platformą. Oczywiście platformy no-codowe, tak samo jak platformy low-codowe, oferują nam również bardzo często możliwość połączenia się z API. Jest to taki specjalny interfejs, za pomocą którego możemy łączyć się z innymi rozwiązaniami firm trzecich, dzięki czemu nadal te funkcjonalności platform możemy bardzo szeroko rozszerzać. Ale myślę, że to jest temat na już osobny, zupełnie inny odcinek, więc w tym momencie pozwólcie, nie będę go poruszał. Więc już wiemy, czym jest platforma no-codowa, wiemy, czym jest platforma low-codowa i czym one różnią się od tego tradycyjnego podejścia do programowania. Jest to po prostu kolejny etap ewolucji, za pomocą którego dużo łatwiej jest nam programować te aplikacje, bo są one what you see is what you get. To jest świetne określenie, czyli to, co widzisz, to dostajesz, dzięki czemu to programowanie jest dużo szybsze, dużo bardziej efektywne, jeżeli chodzi o wykorzystanie czasowe. Natomiast również niesie to ze sobą pewne, tak jak już wspomniałem, na przykład ograniczenia, czy pewne potrzeby związane z tym, że musimy o tych platformach myśleć troszkę inaczej niż o takim tradycyjnym podejściu do programowania. Natomiast dokładne różnice w tym, jak te podejście się różni, o czym musimy myśleć, o czym musimy pamiętać, to też jest temat, który będziemy poruszali w kolejnych odcinkach tego podcastu. Dzisiaj chciałbym się natomiast skupić o tym, o czym powiedzieliśmy trochę na początku, czyli właśnie o tych mylnych przekonaniach na temat no-codu, low-codu i z czego one wynikają. Bardzo wiele ludzi uważa właśnie, że platformy no-codowe przez to, że to są jakieś już predefiniowane elementy, takie właśnie te klocki Lego czy zamknięte platformy, to mają one bardzo niskie możliwości. I oczywiście jeszcze parę dobrych lat temu mogła to być prawda. Te platformy rzeczywiście nie miały bardzo szerokich zastosowań, można było w nich tworzyć jakieś proste prototypy aplikacji czy automatyzacji, natomiast w tym momencie już są to bardzo dojrzałe produkty. Tacy producenci jak Microsoft, Google tworzą już też SAP, tworzą własne platformy no-codowe, low-codowe, takie jak Power Apps, AppSheet czy AppGyver, które pozwalają nam na tworzenie bardzo fajnych produktów. Nie są to jeszcze oczywiście niekiedy platformy, które pozwalają nam na wszystko, ale już pozwalają nam na bardzo wiele. Mamy również takie platformy jak Bubble.io, z której my najczęściej korzystamy, czy Flutterflow, czy Zano i są to już bardzo zaawansowane produkty, bardzo dojrzałe platformy. Bubble na przykład już jest 12 lat na rynku, które pozwalają nam na tak naprawdę, bym nawet pokusił się o stwierdzenie, na tworzenie nieograniczonych, nieskrępowanych w żaden sposób rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już wspomniałem, te platformy są bardzo dojrzałe, a po drugie każda z tych platform pozwala nam na dodawanie własnego kodu, czyli nawet jeżeli czegoś ta platforma nie oferuje, to nadal ten kod możemy sobie tam dodać. Dobrze. Natomiast skąd właśnie dalej wynikają te mylne przekonania i jakie one są? No po pierwsze są takie, że te platformy są ograniczone, że się nie skalują, co też oczywiście nie jest prawdą, bo każda z tych platform to, co sobie stawia za zadanie, to żeby mogła się skalować. Jak te platformy się skalują, jak one to robią? Każda z tych platform oczywiście to jest jakaś zamknięta infrastruktura, gdzie my jako użytkownicy, jako twórcy aplikacji, nie możemy wybrać sobie tego, co tam stoi pod spodem. My już dostajemy gotową platformę, gotowy hosting, na którym te nasze aplikacje są odpalone. Ma to swoje oczywiście gigantyczne zalety takie, że jeżeli chcemy skupiać się na budowie produktów, nie na wyborze stacku technologicznego, tego na czym te platformy będą stały, co w większości wypadków bardziej zależy nam na dowiezieniu wartości w produkcie niż na wybieraniu tego, na jakiej technologii ona będzie stała, bo tak długo jak technologia działa i realizuje swoje zadania, tak długo jest dobra,
to te platformy właśnie pod spodem stoją również na chmurze. W przypadku Babla jest to AWS, w przypadku Google'a jest to oczywiście Google, w przypadku Zano, platformy backendowej, również jest to AWS, więc tutaj te wszystkie platformy oferują nam hosting w chmurze, czyli one też się skalują. Oczywiście ten hosting wygląda trochę inaczej. My nie mamy na niego wpływu, on jest gdzieś tam pod spodem predefiniowany i my dostajemy odpowiedni cennik od producentów tych platform, gdzie możemy sobie te cenniki wybierać, gdzie możemy wskazywać, że ok, my chcemy zacząć od jakiegoś małego planu, który będzie tam powiedzmy kosztował $29 miesięcznie, no a później jak nasza aplikacja będzie się skalowała, no to również będzie rósł ten plan. Więc myślę, że tutaj właśnie to mylne przekonanie o braku możliwości skalowania możemy wsadzić między bajki. Platforma Babel.io na ten przykład twierdzi, że jest bezproblemowo w stanie obsługiwać 500 000 użytkowników miesięcznie w aplikacji. Oczywiście patrzyłbym na to trochę z przymrużeniem oka, ze względu na to, że to zawsze zależy od tego, co dana platforma robi, jakie funkcje realizuje, jak bardzo obciąża serwer, a nie urządzenie użytkownika, no ale tutaj już wchodzimy w takie bardzo mocno detale techniczne, które raczej na ten moment nie mają dla nas żadnego znaczenia. Kolejnym takim mylnym przekonaniem na temat tych platform jest ich bezpieczeństwo oraz reliability, czyli to, jak te platformy powiedzmy są odporne na awarie czy tego typu rzeczy. No i może jeszcze parę lat temu rzeczywiście mogło mieć to jakieś znaczenie, jakiś sens, te dwa argumenty. Natomiast w przypadku, wiadomo, platform takich, które są tworzone przez Microsoft czy przez Google, no to wiadomo, że to bezpieczeństwo jest na jak najwyższym poziomie. Są to rozwiązania typowo enterprise'owe, rozwiązanie typu Zano posiada bardzo wiele certyfikacji poświadczających o ich bezpieczeństwie, tego jak przechowują swoje dane. Jest to również jedna z platform, z których my na co dzień korzystamy do tworzenia backendu. Platforma Babel.io również tutaj oferuje bardzo wiele certyfikacji, które poświadczają o jej bezpieczeństwie, tym, że regularnie są wykonywane tam testy penetracyjne tej platformy, tak aby ona zapewniała jak najwyższe bezpieczeństwo i z każdej z tych platform korzystają firmy małe, średnie oraz firmy typu enterprise. No i to reliability, czyli to, jak bardzo te platformy są odporne na awarie. Wyobraźcie sobie teraz tak, podam tutaj świetny przykład, tworzycie aplikację w tradycyjnym podejściu. Tworzycie ją in-house'owo lub z pomocą software house'u. No i tą aplikację oczywiście ten kod, który jest napisany, musi ktoś przetestować. Ile osób tę aplikację przetestuje, zanim ją wypuścicie live? 2, 3, 5, może 10. Każdy z tych komponentów zostanie oczywiście jakoś tam przetestowany. Każdy z software house'ów oferuje odpowiednie usługi Quality Assurance, które mają właśnie za zadanie przetestowanie tego kodu, przetestowanie stabilności tej aplikacji, jej performance'u i tak dalej. Mamy też testy automatyzujące, które automatyzują te procesy, badają to, jak ta aplikacja działa, czy rzeczywiście jest odporna na różnego typu awarie. I teraz porównajmy to do takiej platformy jak Babel, do takiej platformy jak PowerApps, do takiej platformy jak Zano, gdzie każdy z tych komponentów, które ta aplikacja oferuje, jest wykorzystywany na co dzień przez miliony użytkowników. Miliony użytkowników. Babel.io na przykład chwali się tym, że w tym momencie ma już ponad, jak dobrze pamiętam, 2 miliony użytkowników swojej platformy, czyli ludzi, którzy tworzą aplikacje na tej platformie. Ci użytkownicy mają swoich użytkowników w aplikacjach. Więc każdy z tych klocków, w których ta aplikacja jest zbudowana, jest testowany przez miliony użytkowników miesięcznie. Miliony użytkowników miesięcznie. Jeżeli tam się zdarzy najmniejszy błąd w tym poszczególnym klocku na jednej z tych platform, to uwierzcie mi, że jest to bardzo szybko wyłapywane i łatane, ponieważ powodowałoby to, że miliony aplikacji by po prostu nie działało na co dzień, nie byłyby one stabilne. I oczywiście to nie znaczy, że na takich platformach nie ma możliwości awarii, bo nadal one tam występują, ale bardziej polegają na tym, że to my nieprawidłowo zaprojektujemy ten przepływ informacji, albo tą komunikację między backendem a frontendem, przez co po prostu gdzieś na tym etapie wystąpi błąd, ale nie na etapie samego komponentu, z którego zbudowana jest nasza aplikacja. Więc jak widzicie, podsumowując,
istnieje bardzo wiele mylnych przekonań na temat no-code'u, które według mnie w tych czasach, w tym obecnym okresie, na ten moment nie są już w żaden sposób prawdziwe. Porozmawiamy sobie teraz w takim razie o tym najważniejszym mylnym przekonaniu na temat no-code'u czy low-code'u, że to podejście nadaje się tylko i wyłącznie do budowania MVP, czyli takich pierwszych testowych wersji aplikacji, takich wersji, z którymi chcemy pójść zbadać rynek, pokazać ją wśród znajomych, wśród jakiejś większej rzeszy użytkowników, no ale nie jest to jeszcze taki, wiecie, wielki enterprise'owy produkt posiadający wiele funkcjonalności, gigantycznego zbioru danych i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest w tym momencie prawda? Odpowiedź będzie krótka. Oczywiście to prawdą w tych czasach totalnie nie jest. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już wspomniałem, po pierwsze te platformy oferują bardzo wysoki performance, niczym nie odbiegający od tradycyjnego podejścia, co zresztą możecie sprawdzić w bardzo wielu testach dostępnych tych platform. Możecie je sami przetestować, zobaczyć jak działa. Możecie sprawdzić nasze case study, możecie sprawdzić sobie case study innych agencji no-codowych, które tworzą takie rozwiązania. Zobaczyć po prostu live, przeklikać te aplikacje, jak one działają, gdzie są dziesiątki tysięcy użytkowników, jak te aplikacje działają na co dzień. Znajdziecie też mnóstwo artykułów producentów tych platform, gdzie są właśnie porównania tego performance'u. Uwierzcie zresztą, że tacy producenci jak Microsoft, Bubble, Zano, Google, no dla nich performance jest to absolutne top priority. Musicie też wziąć pod uwagę to, że producenci platform no-codowych bardzo długo walczyli właśnie z tym przekonaniem, że nadają się tylko do tego i że ten performance jest na niskim poziomie, przez co no, dla nich to też było top priority, żeby udowodnić, że tak nie jest. Kolejną rzeczą, która obala trochę ten mit, że no-code nadaje się tylko do budowania MVP, jest to, jak zaawansowane funkcje obecnie oferuje. Naprawdę w tym momencie, gdzie tych elementów predefiniowanych mamy mnóstwo, mamy naprawdę gigantyczne możliwości filtrowania, przetwarzania, pokazywania danych, budowania naprawdę pięknych interfejsów frontendowych dla użytkownika, budowania bardzo kompleksowych przepływów tych informacji, workflowów, integracji za pomocą czy to API, czy własnego kodu, to w tym momencie tak naprawdę ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia oraz znajomość tych rozwiązań i rozumienie tego, jak one działają, żeby budować te rozwiązania w sposób taki, który zapewni nam odpowiednią wydajność tych rozwiązań, a nie ograniczenie po prostu z samego czystego przekonania, że te rozwiązania się do tego nie nadają. Owszem, nadają się, co te firmy udowadniają, gdzie możecie przeczytać również mnóstwo case study firm, które już mają setki tysięcy użytkowników, dziesiątki tysięcy użytkowników, czy nawet korzystają z tego korporacje jako z wewnętrznych czy zewnętrznych narzędzi do dostarczania gigantycznych wartości swoim użytkownikom. I dlaczego no-code według mnie jest dużo lepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o budowanie MVP, ale również dużo lepszym, jeżeli chodzi o budowanie już takich kompleksowych platform. Po pierwsze dlatego, że tak jak już słyszeliście, dzięki temu podejściu drag and drop, WYSIWYG, what you see is what you get, tego interfejsu, no znacznie przyspieszamy tworzenie aplikacji. Niektórzy mówią o nawet 10-krotnym przyspieszeniu, ja jednak raczej bym o aż tak gigantycznym przyspieszeniu nie mówił z tego względu, że jeżeli chcemy zadbać o performance, o jakość tej aplikacji, to nadal jest bardzo wiele procesów dookoła, których no-code nie załatwi, czyli odpowiedni design, odpowiednie quality assurance, odpowiednie przygotowanie do projektu, odpowiedniego udokumentowanie, odpowiednie zrozumienie, zaprojektowanie całej aplikacji, dopiero ten development, który sobie przyspieszamy. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że development jest w stanie przyspieszyć co najmniej dwukrotnie, trzykrotnie w porównaniu do tradycyjnego podejścia. I to jest gigantyczna zaleta, którą bardzo wiele firm będzie postrzegało jako ta zaleta główna tego podejścia. I oczywiście nadal, jeżeli te platformy nie będą oferowały wszystkiego, to ten własny kod będziemy musieli dodawać, ale pamiętajcie, tylko taką bardzo małą część, a nie będziemy musieli budować całą platformę. Dobrze, więc teraz jeżeli w tym momencie już mamy przegadane, czym jest ten no-code, jak z niego można korzystać, czym jest low-code,
bardzo briefly przegadane, czym takie podejście w projektowaniu aplikacji się różni od tego tradycyjnego podejścia oraz jakie są mylne przekonania i dlaczego według nas one są mylne, nie tylko zresztą według nas. Przegadaliśmy sobie również, czy no-code jest tylko i wyłącznie do MVP, dlaczego niektórzy tak sądzą i dlaczego według nas nie jest, to próbujmy odpowiedzieć sobie pokrótce na pytanie, jakie w takim razie rzeczy możemy za pomocą tego no-code'u, low-code'u zbudować. I tak naprawdę, czy mam dobrą odpowiedź na to pytanie? Mam odpowiedź bardzo prostą na to pytanie. Tak naprawdę to, co chcemy zbudować, zależy w 100% od nas. Za pomocą no-code'u możemy budować automatyzację procesów. Możemy budować aplikacje webowe. Możemy budować aplikacje mobilne, natywne aplikacje mobilne, oparte o React czy Flutter. Możemy również budować rozszerzenia do przeglądarek. Możemy budować sam backend. Możemy budować bardzo wydajne strony internetowe za pomocą na przykład takiego narzędzia jak Webflow. To taki trochę WordPress 2.0, taki WordPress naszych czasów. Więc tak naprawdę w obrębie już tych poszczególnych elementów, czy to będzie automatyzacja, czy to będzie web, czy to będzie mobile, czy to będzie cokolwiek innego, właśnie na przykład to rozszerzenie do przeglądarki, czy sam backend, to nasze możliwości są nieograniczone i to tak naprawdę od nas będzie zależało, co dokładnie będziemy chcieli zbudować. Jeżeli chcę na przykład zbudować webowy CRM, do którego będę chciał dorobić sobie aplikację, to czy mogę to zrobić za pomocą no-code'u? Tak, jak najbardziej tak. Bardzo wiele przykładów takich aplikacji znajdziecie w internecie. Jedne lepsze, jedne gorsze, ale znajdziecie, zobaczycie, że funkcjonują. Czy jeżeli będziecie chcieli zbudować aplikację do randkowania, taką jak Tinder, która będzie tylko i wyłącznie na urządzenia mobilne i będzie to aplikacja natywna, czy będzie to możliwe? Tak, jak najbardziej tak. Czy jeżeli będziecie chcieli zbudować aplikację do wideokonferencji, która będzie aplikacją webową i mobilną, to czy będzie to możliwe? Tak, jak najbardziej tak. Czy jeżeli jesteście specjalistami od frontendu, wiecie jak budować frontend, ale o backendzie programowaniu nie macie pojęcia i chcielibyście użyć jakiegoś prostego narzędzia, które też step by step w sposób czytelny dla Was, by taki backend umożliwiło Wam stworzenie, to czy jest to możliwe? Tak, jak najbardziej tak, bo frontend wyklikacie sobie sami, backend wyklikacie sobie na przykład w Zano. Oczywiście trochę tutaj trywializuję mówiąc wyklikacie, bo nadal potrzebujecie jakiejś wiedzy, wiedzieć jak to wszystko funkcjonuje. Nie, no ale jesteście w stanie to zrobić i ten frontend zintegrujecie sobie z tym rozwiązaniem, bo Zano wystawi Wam odpowiednie endpointy do metod, które sobie sami zbudujecie, czy te endpointy, które sobie sami zbudujecie. Więc tak naprawdę temat tego, co jesteśmy w stanie zbudować, jak bardzo to będzie zaawansowane, będzie to zależało tylko i wyłącznie od Was, od Waszego podejścia i tak naprawdę tego, jak bardzo zaznajomieni z tym tematem oraz podejściem jesteście. Musicie pamiętać, że to tak jak z każdym troszkę rozwiązaniem, im dalej w las, tym więcej drzew. Tak samo jak w tradycyjnym programowaniu bardzo łatwo każdemu z nas się nauczyć tego, jak napisać pierwszy program, który piszemy chyba w każdym podejściu, czyli Hello World, czyli jak wyświetlić w konsoli napis Hello World. To tak samo jest w no-codzie. Pierwsze aplikacje będziecie w stanie budować w bardzo szybki, iteracyjny sposób. One będą proste, one będą prymitywne, te interfejsy będą prymitywne, ale pokażę Wam to, jaka moc drzemie w tych platformach. Zobaczycie, że rzeczywiście mnogość funkcji, które te platformy oferują, czy mnogość opcji tego, co możecie tam budować, czym integrować i tak dalej, jest naprawdę nieskończenie wielka i to tak naprawdę nasza wiedza oraz wyobraźnia tylko nas ogranicza w tym, co możemy zbudować za pomocą tych platform. Podsumowując, no-code, low-code to kolejny etap ewolucji programowania, za pomocą którego w sposób graficzny, wizualny możemy budować aplikacje webowe, natywne, mobilne, automatyzację, backend czy rozszerzenia przeglądarki. No-code nadaje się do budowania MVP, prototypów, ale również nadaje się w 100% do budowania dużych, kompleksowych rozwiązań dla gigantycznych liczb użytkowników z gigantyczną ilością danych, które będziemy przetwarzali.
No-code to już jest bardzo dojrzałe podejście do tworzenia oprogramowania, za pomocą którego możemy tworzyć właśnie te wcześniej wspomniane rzeczy i nie jest to już tylko i wyłącznie zabawka, którą należy trywializować. Microsoft oraz Gartner twierdzą, że a raczej precyzując to bardziej mocno, Gartner twierdzi, że w 2024 roku aż 65% aplikacji na świecie będzie tworzona właśnie za pomocą podejścia low-code, no-code, natomiast Microsoft idzie jeszcze dalej i twierdzi, że 450 milionów aplikacji z 500 milionów aplikacji stworzonych do 2025 roku będzie tworzona właśnie za pomocą no-code'u. I czy to znaczy, że praca programistów albo stanie się niepotrzebna, albo programiści staną się niepotrzebni? Oczywiście totalnie nie. Totalnie nie na tym to polega. Programiści nadal będą potrzebni, programiści wykonują super pracę, ale po prostu punkt ciężkości się troszkę przesunie. Programiści będą mogli się skupić na tworzeniu technologii, które mają bardzo takie unikalne IP, to intellectual property, którego no-code na ten moment nie jest w stanie załatwić. Nie jest w stanie nam stworzyć na przykład czegoś takiego jak obecnie teraz ChatGPT, czy tego typu rzeczy, które wiecie, potrzebują naprawdę bardzo skomplikowanych algorytmów, bardzo skomplikowanych rzeczy i bardzo unikalnych rzeczy, które ciężko powtórzyć czy skopiować, to tam przesunie się większość programistów, a większość aplikacji będzie właśnie mogła powstawać za pomocą tego podejścia no-code, low-code. Bo jaki programista, kto z nas zresztą lubi tworzyć powtarzające się rzeczy? Każda aplikacja oferuje ekran logowania czy rejestracji. Każda aplikacja oferuje jakąś listę rzeczy, które w niej tworzymy. I to są rzeczy, gdzie nie trzeba odkrywać koła na nowo i raczej nikt nie chce po raz setny programować tego samego. Dlatego ten ciężar tworzenia tych aplikacji według nas po prostu trochę się przesunie. To tyle ode mnie w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy, że udało mi się Wam opowiedzieć trochę o tym, czym jest no-code, czym jest low-code, jakie są jego zastosowania, czy nadaje się tylko do MVP i że da Wam to odrobinę wiedzy w tym temacie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, cześć.